Niemal 10 lat temu Ryo Hazuki wraz z dziewczyną o imieniu Shenhua dotarł do tajemniczej kopalni. Tam znaleźli nie mniej tajemniczy miecz 7 gwiazd. Co było dalej? Niestety na tym historia Ryo i jego epickiej podróży do Chin w pościgu za mordercą ojca się urywała. Suzuki kazał czekać 19 lat na rozwiązanie tej historii. Czy było warto? Posłuchajcie. Zacznijmy od tego, że jestem osobą, która przewidziała pojawienie się Shenmue 3. Dokładnie na Krokietkaście kilka dni przed E3 2015 na pytanie, jaką grę chciałbym zobaczyć na targach, powiedziałem Shenmue 3. I tak się stało. W 2015 roku Yu Suzuki wszedł na scenę i zapowiedział nadejście trzeciej części przygód Ryo. Sam byłem wręcz w niebo wzięty, bo nareszcie poznam dalszą część historii. Jestem jednym z wspierających projekt na Kickstarterze i to dobry moment, aby przyznać się, ile zainwestowałem w Yu Suzukiego. Było to $300. Przed premierą trzeciej części sporo ludzi mnie się pytało, czy faktycznie lubię markę, czy to tylko tak dla zgrywy. Powiem tak, już kwota jaką wpłaciłem na Kickstarterze wyjaśnia, że biorę ten projekt na niezwykle poważnie. Mało tego, kupiłem wszystkie warianty edycji kolekcjonerskich Shenmue 3, więc tak, jestem wielkim fanem. I tutaj pojawia się ważne pytanie, czy jestem zadowolony z tego, co powstało? Tak, dostałem dokładnie to, czego oczekiwałem. Nie mniej, nie więcej. Dokładnie tak powinien wyglądać Shenmue 3 w 2002 roku. Ale po kolei. Yu Suzuki w momencie zrzutki na Kickstarterze stanął przed srogim dylematem. Z jednej strony była to jedna z największych zbiórek swoich czasów, z drugiej strony było mnóstwo graczy, którzy marki zupełnie nie znali. Nie da się zadowolić jednych i drugich. Co wybrać? Pójście w nowoczesne mechaniki zawiedzie rzeszę fanów, którzy wsparli już projekt własnym hajsem. Zrobienie gry w starym stylu automatycznie odetnie wszystkich młodych graczy, dla których gra będzie po prostu nie do przełknięcia. Suzuki zdecydował się na pierwsze rozwiązanie. Gra jest tytułem, który mógłby powstać w 2002 roku. Powielono wszystkie irytujące elementy poprzedniczki i rozwiązania w gameplayu. Dodano jedynie lepszą grafikę, która tym razem powstała na Unreal Engine. Cała reszta zachowała klimat pierwowzoru. Zaciekawieni? Posłuchajcie. Ryo Hazuki po wyjściu z tajemniczej groty wraz z Shenhuą trafiają do wioski Bailu, a potem do miasta Niowiu. Ryo wciąż poszukuje Landi odpowiedzialnego za śmierć ojca, natomiast Shenhua poszukuje porwanego ojca. Obie historie się zazębiają i prowadzą do całkiem ciekawego finału, w którym Suzuki zrobił znów to, co w części drugiej. Ale nie uprzedzajmy faktów. Shenmue był jedną z pierwszych gier, które można było określić mianem prekursora gry sandboxowej. Żyjący świat, podobnie jak swego czasu Virtual Theater w Lure of the Tempest, ale tym razem o wiele bardziej zaawansowany. Ludzie faktycznie żyli, zajmowali się swoimi sprawami, reagowali na zmianę pór dnia, wszystkiemu towarzyszył płynący czas, który był ważnym czynnikiem całej gry. Sam Suzuki wspomniał, że Shenmue miało być grą, która miała imitować życie. I choć na grę z 2001 roku brzmiało to zabawnie, tak faktycznie było. Ogromnymi nakładami kosztów, bo Shenmue był najdroższą produkcją, którą pobiło dopiero Grand Theft Auto 4, powstała gra niepodobna do niczego innego, a podróż ku zemście Ryo Hazuki opowiadała świetną i realistyczną historię, jakich w grach brakuje do dziś. Jednak Dreamcast, na którym wyszła gra, okazał się klapą. Shenmue sprzedał się gorzej niż źle, więc i trzecia część została zepchnięta w niebyt. Po 19 latach mistrz Suzuki powraca do historii i tworzy jej kolejny rozdział. To wciąż gra z otwartym światem. Mamy dwie spore miejscówki, po których możemy się swobodnie przemieszczać i wykonywać szereg przeróżnych zadań pobocznych lub po prostu wpchać fabułę do przodu. Autorzy zadbali o to, aby bogactwo świata było całkiem rozbudowane, jednak do klasycznych gier serii trochę brakuje. Przed Ryo stoją zadania, proste, ludzkie, typu odnajdź kogoś czy zdobądź jakąś rzecz i będziemy do tego dążyli różnymi ścieżkami. Nie ma tutaj zbierania i używania przedmiotów. Głównie gra opiera się na dialogach i okazjonalnej walce. To tyle i aż tyle. Nie znajdziesz tutaj epickich wydarzeń na skalę kosmiczną, nie ratujesz świata ani księżniczki. To prosta do bólu historia o zemście, determinacji i pragnieniu w byciu lepszym. Opowiedziana w stylu filmów kung fu z lat 80. Ryo obok pchania fabuły do przodu może zająć się czynnościami, które może nie są wybitnie zajmujące, ale powielają pomysły z dwóch poprzednich części. Można więc wejść do salonu arcade i pograć w kilka prostych minigierek, choć tutaj brakuje produktów Segi, które były poprzednio, a
a więc klasycznych automatów z Outranem czy Space Harrierem. Trzeba to wybaczyć Suzukiemu, bo zapewne był problem z licencjami. Możemy też wziąć udział w kilku grach hazardowych, prostej wariacji na temat ruletki, zagrać w kości, czy wziąć udział w wyścigu żółwi, a potem żab. Powróciło zrzucanie kulek, które było całkiem zabawne w poprzednich częściach i tutaj też jest dość wciągające, zwłaszcza, że czasami można zarobić na tym wór hajsu lub jakieś unikalne nagrody. Celem tych wszystkich gier jest zarobienie pieniędzy, na których brak będziesz permanentnie narzekał. Do kwestii hajsu wrócimy za chwilę. Rio może też pogadać dosłownie z każdą osobą we wiosce i uzyskać od niej jakieś wiążące lub mniej wiążące informacje. Zalecam od razu przełączenie się na język japoński, bo angielski przypomina ten z gry z 2001 roku. I wierzcie mi, że dialogi w pierwszym klasycznym Rezydencie to oscarowa produkcja przy tym, co się dzieje w Shenmue 3. Ale ponownie jest to zgodne z duchem klasycznych odsłon. Jeśli mamy ochotę, możemy połowić ryby w prostej minigierce. Nie jest może to zbytnio zajmujące i odprężające i faktycznie można było to zrobić o wiele lepiej. Powróciło również zbieranie niespodzianek ze specjalnych kapsuł, jednak prawdopodobieństwo wylosowania jakiejś rzadkiej figurki stanowi tutaj chyba jakiś 1 promil, bo mi przez całą grę ani razu to się nie udało, a natraciłem na tym hajsu całe wywrotki. Można też spróbować rozwiązać jakieś sidequesty, które nie grzeszą pomysłowością, a nagrody za nie pozwalają rozwiązać kolejne sidequesty, także ten element tutaj też mocno kuleje. Ważną częścią Shenmue zawsze była walka. Rio preferuje rozwiązania siłowe niż oratorskie, więc jeśli tylko nadarzy się okazja, chętnie wytrze podwórko czyjąś gębą. W przeróżnych miejscach na mapkach możemy sobie potrenować nasze kung fu w wyjątkowo irytujących minigierkach. Poważnie, nigdy nie spotkałem się z czymś tak idiotycznie nudnym jak te minigierki. Trenowanie pozycji konia to naciskanie jednego przycisku, aby utrzymać ręce na poziomej zielonej linii. Kolejna gra to walenie piąchą w drewniany kloc i to jest z tego wszystkiego najlepsze. Potem dojdzie jeszcze pozycja koguta, w której włazimy w kółko jak jakiś osioł. Oj, panie Suzuki, słabo. Dzięki treningom podbijamy statystyki, a te są niezbędne, aby pokonać coraz bardziej wypasionych przeciwników, więc oswójcie się z treningami, bo będzie ich dużo. Możemy również wyzwać kogoś na sparring w szkółce kung fu. Tutaj nie tracimy w walce energii, a uczymy się ciosów i je masterujemy. Im wyższy poziom, tym więcej zadają obrażeń. To może aż tak nudne nie jest i bardziej zajmujące niż trenowanie Hazukiego w części pierwszej, gdzie sobie po prostu samotnie wykonywaliśmy ciosy na parkingu, ale tutaj będziecie musieli powtórzyć to wiele razy, aby zmasterować ciosy, inaczej gra nie przepuści was dalej. A w jednym momencie przy końcu gry jest to wręcz śmieszne, że zdecydowano się na taki idiotyczny pomysł grindowania. Ale o tym za chwilę. W drugiej części gry trafiamy do miasta z ogromną ilością sklepów, knajpek, straganów. Robi to wrażenie, z każdym można pogadać, coś tam kupić lub po prostu pozwiedzać. Tutaj dojdzie minigierka w poszukiwaniu poukrywanych kurczaków, po jednym na każdy sklep. I choć brzmi to idiotycznie, mnie to niesamowicie wciągnęło i niestrudzenie szukałem kurczaków poukrywanych czasami tak wściekle, że można było sobie przegryźć tętnicę ze złości, gdy na terenie o wielkości 4 m2 spędzałeś długie minuty i nie mogłeś dziada odnaleźć. Miasto, jak i wioska robią bardzo pozytywne wrażenie, jeśli chodzi o ilość atrakcji, choć często to zasłona dymna. Ogrom sklepów i straganów to jedynie wydmuszka, która ma zapełnić świat i nic poza tym. W Shenmue 3 ważną rolę pełni czas. Rozpoczynamy dzień z samego rana, a o 21:00 Rio automatycznie wraca do domu na przycięcie komara. Czasami Suzuki zdecydował się w tych wypadkach na potężnie nieprzemyślane sytuacje. Przykład, wstajemy o godzinie 9 rano i mamy się z kimś spotkać. Dialog trwa 3 minuty i potem rozmówca mówi, aby przyjść jutro i na tym dzień się kończy. Co jest pewnym progresem, bo część pierwsza i druga zmusiłaby nas do zbijania bąków do wieczora, choć nie jest tak, że całkowicie z tego zrezygnowano. Kilka razy gra nas zostawia z wolnym czasem, z którym nie ma co robić. I tak pewnym sukcesem jest to, że jeśli ktoś powie, że mamy się spotkać o 20:00, to można czasami ten czas przyspieszyć, a nie błąkać się bez celu w poszukiwaniu sensu życia. Doceniam to, panie Suzuki, tylko nie doceniam tego, że czasami można skorzystać z tej funkcji, a czasami nie, więc niezbyt rozumiem sens jej implementacji. Za wszystko w grze trzeba zapłacić twardą gotówką. W początku przynajmniej nocleg jest za darmo, ale w mieście trzeba codziennie bulić za hotel. Wszystko kosztuje, owoce, za które odnowimy energię, nowe ciosy, kapsułki z zabawkami, gry, wszystko ciągnie z Pularusa Juany na potęgę. I tutaj postanowiono uprzykrzyć proces zbierania gotówki do maksimum. Ale spokojnie, mam dla was protip na końcu tego akapitu. Można rąbać drewno w drewnianej minigierce za niegodziwą stawkę.
dostaniemy za nie jakieś 60-70 juanów. Można zagrać w gry hazardowe, ale jest to oczywiście skomplikowane, bo w gry gra się na żetony. Następnie nie możesz żetonów wymienić na hajs, bo byłoby to za łatwe i za szybkie. Żetony wymieniasz w specjalnych sklepach na nagrody, dopiero te możesz zanieść do lombardu i spieniężyć. To wszystko sprawia, że trzepanie hajsu w Shenmue jest irytujące pod sam sufit i non-stop sobie zadawałem pytanie, co ten Suzuki w tej Japonii wciągał, aby tak to uprzykrzyć. Co ciekawe, można zdobyć hajs na grach hazardowych kupując informacje od wróżki, ale często podpowiada źle i postawione ciężko wyrąbane hajsiwo idzie się walić. Dlatego jeśli planujesz grać w gry hazardowe, aby zostać sułtanem, polecam opcję Safe Load. Pod koniec gry musisz zebrać absurdalne 5000 juanów, aby popchnąć fabułę do przodu. Czy to dużo? Ziom, na jednej mega irytującej minigierce z jeżdżeniem wózkami zarobisz 200-300 juanów, a może się wykonać tylko raz na dzień. Na rąbaniu drewna 60 juanów, więc sam sobie odpowiedz. Ale, obiecałem protip. Najszybszym sposobem wzbogacenia się jest zbieranie ziół. Nie słuchajcie internetowych mądrali, że gry hazardowe, bo to lipa. Nie jeden się ze mną zgodzi, że handlowanie ziołem to szybki zarobek, więc warto łazić po lokacjach i zbierać zielsko i sprzedawać je na mikstury. Tak bardzo szybko dorobicie się upragnionych 5000 juanów pod koniec gry. Shenmue 3 zawiera tak dużo irytujących elementów, że czasami wręcz zastanawiasz się, kto podjął decyzję o zaimplementowaniu takich baboli. Na przykład dialogi. Za pierwszym razem, kiedy ich słuchasz, nie możesz ich przewijać. Ma to sens. Nie ma natomiast sensu to, że każdy sprzedawca w podobnym sklepie gada to samo. Ale dialog możesz przewinąć, jak odsłuchasz go u danego sprzedawcy. U drugiego to nie działa, bo słuchasz go dopiero pierwszy raz. Ale postanowiono to dalej uprzykrzyć. Po zakończeniu dnia wszystkie wysłuchane dialogi się zerują, więc od nowa musisz wszystkiego wysłuchać bez możliwości przewijania. Jak myślisz, ile tracisz na tym czasu? Odpowiem, no sporo. W grze jest również dużo bezsensownego biegania w tą i z powrotem. Jest taki moment, gdy jakiś prastary mistrz ma nas nauczyć nowego ciosu i wymaga, aby kilka dni z rzędu być u niego i łapać kurczaki. Za każdym razem trzeba do niego dobiec z buta, a potem po złapaniu kurczaków masz cały cudowny dzień na zwiedzanie lokacji, którą znasz już jak własną kieszeń. Panie Suzuki, dlaczego? Albo liniowość. Pod koniec gry mój Ryo był wypasioną kung fu pandą. Ostatni boss padł po kilku strzałach, ale nie mogłem go pokonać, bo nie tak było w scenariuszu. I tak, mając całą energię, a mój przeciwnik jakiś jej okruch, i tak musiałem przegrać i spędzić kilka godzin na poszukiwaniu zwoju, który zapewni mi przewagę, której nie potrzebowałem, potem na trenowaniu ciosu, którego nie potrzebowałem u jakiegoś niezrównoważonego mistrza, potem na zrobieniu jeszcze innych jakichś tam rzeczy, aby móc wrócić po kilku godzinach do tej samej walki, którą już w zasadzie raz wygrałem i ją wreszcie zakończyć. Głupie? Gra jest upstrzona tego typu rozwiązaniami, więc czuj się ostrzeżony. Jeśli chodzi o oprawę, wielu powie, że to drewno. Ja uważam, że lokacje wypadły bardzo fajnie. Postacie może mają drewniane twarze bez emocji, ale tutaj zrzucam to na karb budżetu. W niewielkim procencie tego, co Suzuki miał w 2001 roku, udało się zrobić i tak niezwykle rozbudowaną grę z elementami i mechanikami jak w dwóch poprzednich częściach, co robi wrażenie. Graficznie gra cię nie powali, ale ładne są kolorowe widoczki i fajnie zrealizowane czasami cutscenki, których niestety jest tym razem bardzo mało. Ale nadrabiają mankamenty w grafice. O dialogach już wspomniałem, również muzyka mi się podobała, takie tam chińskie plumkanie, ale fajnie oddaje klimat. Problemem natomiast są glitche. Gra nawet jest nieźle zoptymalizowana, bo czasem i osiąga 60 fps, choć głównie działa w przedziale 40-50, ale silnik nie wyrabia na tych wszystkich wspaniałościach, które przygotował Suzuki, więc zdarzają się akcje, że wbijasz do sklepu, który ma jedynie puste ściany i czekasz tam kilka sekund, aż wszystko się dogra, łącznie ze sprzedawcą. I nie jest to problem, który pojawia się raz czy dwa. On jest widoczny zawsze. Wybija to z imersji i po prostu żenuje na potęgę. Podsumowując, Shenmue 3 to gra dla fanów. Jeśli nie grałeś w poprzednie części, daruj sobie. Miejscami niektóre problemy są nie do przeskoczenia, jeśli nie zaprawiłeś się z nimi w części pierwszej i drugiej. Również jeśli nie znasz historii, też możesz sobie odpuścić. Co prawda jest film wyjaśniający, ale w zasadzie nie wyjaśnia on nic. W Xboxowej wersji Shenmue 2 był film, który wyjaśniał meandry części pierwszej i trwał coś ponad godzinę. Tutaj streszczenie obu części trwa jakieś 6 minut.
minut, więc sam rozumiesz. Jeśli jednak jesteś fanem gry, znasz markę, docenisz, że Suzuki nie wyszedł przed szereg, ale zrobił dokładnie to, czego oczekiwałeś. W 2019 roku zrobił grę, która mechanikami tkwi w 2002, bo jeśli lubisz serię, doskonale wiesz, że ona powinna tak wyglądać. Shenmue 3 to gra na jakieś 30 godzin, którą bez irytujących wydłużaczy można by było zamknąć w 4, ale niestety grind jest tutaj niezwykle silny i do tego niezwykle nudny i irytujący. Jednak Suzuki wciąż ma to coś, co przyciąga do jego produkcji. Fabuła nadal ciekawi i ponownie zostawia nas na końcu z cliffhangerem. Niestety podejrzewam, że część 4 nigdy nie powstanie, bo 3 sprzedała się bardzo kiepsko. Szkoda, że Yu nie postanowił zamknąć gry w trylogii. Nie wiem, czy jest on bardzo naiwnym człowiekiem, czy wierzy, że to, co robi, pociągnie za sobą miliony, czy po prostu zbyt długo nie robił gier na konsolę i zupełnie nie odnalazł się w dzisiejszych czasach. Tak czy tak, dziękuję panie Suzuki, było fajnie, nostalgicznie i przede wszystkim w duchu Shenmue. Życzę powstania części 4, choć tym razem już bym na to swoich pieniędzy niestety nie postawił.